Partnerem odcinka jest marka Toupa, producent kosmetyków Toupa Men zapewniających pielęgnację męskiej skóry. Szanowni Państwo, moi drodzy, dobro jutro, dzień dobry. Jak prawdopodobnie wiecie, mam nadzieję przynajmniej taką z poprzednich odcinków, penetrujemy Baranie i Slawonie. No i spędziliśmy noc w bardzo ciekawym miejscu. Byliśmy w tej miejscowości we wcześniejszym odcinku, ale teraz tu właśnie spaliśmy i rano zaczynam od tego miejsca kolejny odcinek. Almasz się nazywa miejscowość. I Winotel. Winotel, czyli winny hotel. Właściciele winiarni postawili hotel, który nie ma obsługi takiej zwykłej recepcji, tylko dostaje się kod do pokoju, przez całą dobę to działa i wszystko na gości czeka. Właśnie tutaj. To jest wszystko otwarte, przychodzi się, jak się ma ochotę na miejscowe wino. Zarówno hotel, jak i winiarnia nazywa się Brzica. To się to robi, są karteczki, zapisuje się ile czego człowiek wziął, ale rano już pojawia się obsługa po to, właściciele zresztą, żeby zrobić śniadanie. No i właśnie będę śniadał. Kajgana, czyli jajecznica na slawońskiej słoninie, kulen, wszystko co trzeba. To jest początek upalnego dnia, to już wiemy, pięknego, mam nadzieję, że taki będzie, bo wszystkie poprzednie były piękne. No i co będziemy robić? Otóż, moi drodzy, widzieliście w poprzednim odcinku owe piękne rzeki, Drawę i Dunaj. Tym razem zamierzamy przekroczyć ową drugą rzekę. A co będzie i jak będzie, oglądajcie. Tak, w rzeczy samej za chwilę przekroczymy Dunaj. A skoro to uczynimy, to będzie oznaczało, że znajdziemy się w Serbii. Zamierzamy odwiedzić Wojwodinę. Tu mamy Dunaj, na razie tylko na mapie i za chwilę mostem przez ów Dunaj przejedziemy. A ten most to jest właśnie granica. Zmierzamy na przejście graniczne Bogojewo. Wielkiego ruchu nie ma, więc nie powinno trwać to specjalnie długo. Ajmo, ajde. Idem. Wojwodina z punktu widzenia kulturowego, a więc i kulinarnego, jest niezwykle interesującym regionem Serbii. Jest to region autonomiczny i w dalszym ciągu wieloetniczny. Spójrzcie, akurat ta nazwa miejscowości pisana w dwóch językach, czyli mamy po serbsku Karavukovo i Bačordoš po węgiersku. Tak, mniejszość węgierska, ale nie tylko Serbowie i Węgrzy tutaj mieszkają. To jest prawdziwy kociołek, będę o tym jeszcze mówił, a na razie coś, co widzieliśmy przed chwilą, bo idziemy w tę stronę i dostrzegliśmy to z owego mostu. Chcę Wam pokazać aktywności sobotnie, bo dziś sobota, miejscowych. Jeden z naddunajskich kanałów, a przy nim mnóstwo stanowisk wędkarskich. Wszystkie zajęte. Wszyscy łowią jak jeden mąż. Co łowią? Najczęściej karpie i sumy. I prawdopodobnie niemal wszystko, co w ten sposób zostanie wyłowione, trafi do kociołków. Sobotni, wieczorny posiłek, sobotnia uczta. To jest właśnie coś, co dzisiaj mieszkańców Wojwodiny interesuje najbardziej. Wojwodina dzieli się na 3 subregiony, 3 krainy historyczno-geograficzne.
czyli jest to baczka, srem oraz banat. I całość jest bardzo płaska i niemal zupełnie bezleśna. Ale jak widzicie, są wyjątki. Jesteśmy pod Nowym Sadem w Parku Narodowym Fruszka Gora. Jądro tego parku to jest las. Tutaj las to jest dość spora atrakcja, ale my, pochodzący z leśnej krainy, bo Polska ma bardzo duży procent lasów, jeśli chodzi o terytorium całego kraju, nie jesteśmy specjalnie lasem zainteresowani. Zatem będą nas interesować tutaj rzeczy będące raczej na obrzeżach lasów, a zresztą jakie, to zaraz zobaczycie. Zatem już nie las, ale historia, w dodatku dość świeża i szczerze mówiąc smutna. Mamy wojnę domową w Jugosławii, mamy Miloszewicza w Serbii i ostatni akord tej wojny, czyli Kosowo. I na to, żeby zmusić Miloszewicza do zaprzestania walk i wysiedlania Kosowarów, zaczyna bombardować Serbię. Najbardziej ucierpiały Belgrad oraz Nowy Sad. Zniszczono 3 mosty, zaatakowano rafinerię. W końcu uderzono w budynki telewizji. Również zniszczono ową wieżę telewizyjną nad Nowym Sadem, właśnie tutaj we Fruszkiej Gorze. Owe naloty trwały od marca do czerwca. No i w sumie przyniosły efekt. Kampania w Kosowie została zakończona. Finalnie reżim Miloszewicza upadł, ale zginęli ludzie. Pamiętam doskonale owej wiosny byliśmy z Agnieszką w Segedzie i siedzieliśmy na zewnątrz, bardzo blisko granicy serbskiej. Siedzieliśmy na zewnątrz w kawiarni. Leciały sznury samolotów NATO. Wszyscy zadzierali głowy do góry. Ale nikt się nie cieszył. Nie tylko dlatego, że tutaj przecież też mieszka mniejszość węgierska. Śmierć niewinnych ludzi to jest zawsze tragedia. Wydostaliśmy się z lasu i teraz już będą wyłącznie rzeczy wesołe. I takie, które sprawiają, że właśnie ja tutaj jestem nie po raz pierwszy. Pamiętam, pierwsza wizyta, jechałem przed siebie, nie wiedząc dobrze gdzie, no po prostu przed siebie. I z Nowego Sadu, serpentyny i nagle ów widok, czyli Dunaj, pasmo górskie, w zasadzie wzgórza są to, łagodne, porośnięte winnicami i sadami owocowymi. Las jest na samym szczycie. I winiarnie. To jest absolutnie wspaniałe terroir. I co roku tych dobrych adresów tutaj przybywa. Jesteśmy w miejscu, które należy do winiarni. Bielica, Modrak Bielica, tak się nazywa winiarz. Słynny na całą Serbię i nie tylko. Znajomi z Chorwacji powiedzieli mi, że to są wspaniałe wina. No i otwarta restauracja, Peczina Stroga, w niej siedzimy, która jest nowym obliczem miejscowej kuchni. Czyli tutaj nie kręcą się jagnięta na rożnach, tutaj nie pląsają, nie śpiewają, nie ma tych tradycyjnych potraw, jest lokalna nouvelle cuisine. Detale już świadczą o miejscu. W kieliszku mam Sauvignon Blanc, ale zobaczcie, do czego to Sauvignon Blanc jest nalane. Jest do kieliszka Riedla, no, czyli najwybitniejsze kieliszki chyba na kuli ziemskiej, austriackie, do kieliszka dedykowanego do Sauvignon Blanc właśnie. Mamy oliwę z Istrii, wspaniałą, znam tę oliwę, ręcznie zebrane oliwki. I dania delikatne, ponieważ jest 35 stopni na zewnątrz, więc wszystko na zimno. Zatem to jest, moi drodzy, zwykła mieszanka zielonych sałat, ale zobaczcie, jak podana. Delikatny dressing i owoce granatu. Tutaj pieczone bakłażany, widać doskonałą oliwę,
a to jest krem z sera typu feta. To są pieczone papryki. One normalnie są podawane po prostu w kawałkach. Pieczone papryki, a tutaj też z tego zrobiona kompozycja. To jest w końcu tatar. Jak jest taka temperatura, to raczej człowiek łaknie chłodnych rzeczy. To jest tatar, ale nie wołowy. To jest tatar jagnięcy, moi drodzy. Do tego cudne, ciepłe grzaneczki z domowego chleba. No i teraz tak, zacznijmy od tego, tak jak to powinno być zaczęte. Masło na szczęście z lodówki, bo gdyby nie było z lodówki, to by się to już kompletnie roztopiło w tym żarze. Troszeczkę masło z przyprawami. Tu mamy żel cytrynowy. Zrobię kombinację bardzo prostą. O, zobaczcie, tu jest ten żel cytrynowy. Trochę masła, trochę jagnięcego tatara, trochę ciepłej grzanki. Przyprawy nie zakłócają subtelnego, delikatnego smaku jagnięciny. Wino to jest powód, mówię o temperaturze, by pić szybko. Wino w kieliszku zostawione bardzo szybko nabiera temperatury zbyt wysokiej. Maumazja, ewidentnie stara beczka. Wino pełne, wino zbudowane świetnie. Zobaczcie jak to wygląda. To jest miejsce, które koniecznie powinniście odwiedzić. Jeśli jesteście zainteresowani rzeczami bardziej duchowymi, chociaż in vino veritas, jak wiadomo, ale innym rodzajem veritasu, to tam do zwiedzania są bardzo ważne dla Serbów monastyry, klasztory prawosławne. My ich zwiedzać nie będziemy, gdyż chodzę w krótkich spodenkach dzisiaj, a w takowych nie wypada wchodzić do monastyrów. Ale to też jest prawda o Friuszkiej Górze. Dzień dobry Ci, Nowy Sadzie, po raz kolejny. Jesteśmy w historycznym centrum. Nowy Sad to po polsku, Novi Sad to po serbsku, Ujvidek to po węgiersku. To miasto jest niezwykle interesujące, chociaż wcale nie jest bardzo stare, ale jest to, mówię teraz o centrum, kompletnie zachowane miasto z czasów Austro-Węgier. No bo oczywiście w zapiskach kronikarzy mamy coś tutaj o sadzie wczesnośredniowiecznej, ale tak naprawdę miasto rozwinęło się w czasach Marii Teresy. Dostało przywilej wolnego królewskiego miasta. Jako port się rozwinęło, bo mamy Dunaj żeglowny, no i mamy Sawę. Ale w roku 1848, w czasie rewolucji węgierskiej, Węgrzy zbombardowali miasto. Tutaj była większość serbska. Niemal od zawsze. No i Serbowie postanowili upomnieć się o swoje prawa. Więc Węgrzy niemal kompletnie to miasto zniszczyli. Zatem zostało odbudowane, a w zasadzie postawione na nowo po roku 1848. Więc jest to piękna, jedyna w swoim rodzaju rzecz. W tym centrum, poza nielicznymi plombami, mamy architekturę właśnie z tamtych czasów. Chyba wiedzą, że przyjechaliśmy, gdyż dzwony podkreślają słuszność i doniosłość mych słów. Niemal jednym haustem połknąłem przyrodną limunadę, czyli naturalną lemoniadę, woda zimna, sok z cytryny bez cukru. No i to jest chyba piąta już dzisiaj, a jeszcze dwie czekają w kolejce. Jest potwornie gorąco. Nawet zdejmuję panamę ze łba, jak jest słońce
to nakładam, ale w cieniu ona grzeje jak czapka. 38 stopni nawet dziś pokazywało. W Polsce też jest gorąco. W ogóle cała Europa jest pod kopułą ciepła. W Chorwacji na to mówią antycyklon Lucifer. Nie wiem jak tu. W każdym razie chodzi o to, że gorąco. Wracając jeszcze do stosunków węgiersko-serbskich, albo też serbsko-węgierskich, mówiłem o 1848 roku, doszło tutaj do dość ponurej sytuacji w roku 1942. Dobra, no Horthy, wiadomo, Węgry sprzymierzone z państwami osi. I w tym przymierzu odzyskiwały część terenów, które utraciły wskutek traktatów Trianon po I wojnie światowej. No i zajęły również Wojwodinę. Zatem tutaj partyzantka. I głównodowodzący generał Szombatej zarządził akcję oczyszczania terenów z podejrzanych elementów. Oczyszczania w cudzysłowie. Co to znaczyło? Ano znaczyło to, że żandarmeria węgierska zabiła parę tysięcy osób pochodzenia serbskiego i żydowskiego, spędzając ich na pokrytą krą rzekę. To był styczeń, zdaje się, 1942, w każdym razie zima. Rozstrzeliwano ich, a niektórych po prostu wpychano do lodowatej wody, gdzie ginęli. Bardzo ponura historia. Wstrząsająca, świetna książka na ten temat węgierskiego autora Tibor Cseresz, Zimne dni. Tibor Cseresz urodził się zresztą w Rimeti, czyli w Torocko w Siedmiogrodzie. A tę wioskę, to miasteczko pokazywaliśmy również wcześniej w naszych programach, nie tych YouTube'owych. Piękne miejsce. W każdym razie ponura historia, miała nie mówić o przykrych rzeczach już więcej, no ale nie można tego pominąć. Jeszcze niezwykły finał, niezwykły w cudzysłowie też tej historii. Otóż kiedy nastąpił po II wojnie światowej na Węgrzech komunizm, w Jugosławii również, owego Szombateja władze węgierskie wydały władzom jugosłowiańskim, ludziom Tity, i on został stracony. Czytałem gdzieś, nie jest to wiedza powszechna, ale czytałem gdzieś, że został on stracony poprzez wbicie na pal. I było to ostatnie wbicie na pal w Europie w ogóle. No, kiedyś tak niestety czyniono. Wystarczy poczytać pana Wołodyjowskiego, czy też Ogniem i mieczem, no ale to był jednak XX wiek. W każdym razie te smutne historie się zakończyły w tym sensie, że dzisiaj Węgrzy i Serbowie żyją tutaj w zgodzie, a autonomia Wojwodiny jest bardzo ważna również dla miejscowych Serbów. Najważniejsza w mieście świątynia rzymskokatolicka, w której kiedyś moja żona była na mszy po węgiersku. Niestety nie była mi w stanie powiedzieć, o czym było kazanie. Dotychczas mówiłem o Serbach i o Węgrach, ale Wojwodina, rozumiana jako Banat, Baczka i Srem, to prawdziwa kopalnia różnych narodowości. Jest tutaj ich około 20, więc wymienię tylko najważniejsze. Poza tymi dwoma głównymi mamy tu Słowaków, całkiem sporo, mamy Niemców, mamy Rumunów, mamy Chorwatów, mamy Rusinów, mamy Romów. Tak, i to jest wszystko na tym stosunkowo niewielkim obszarze. A centrum miasta, jak widzicie, jest po prostu naprawdę klawe. Secesja, neobarok, to jest bardzo, ale to bardzo przyjemne miasto. Zwłaszcza przyjemne, jak człowiek chodzi w cieniu. O Jezu. Lubię wracać tam, gdzie byłem już, śpiewał Zbigniew Wodecki. Akurat w tym wypadku, tu gdzie jesteśmy, to jest ilustracja tejże piosenki. Restauracja i hotel Fontana. Spaliśmy tutaj
z moją żoną i z naszą kochaną Mireczką, przyjaciółką, parę lat temu i było super. Pokazywaliśmy wcześniej taką wyrafinowaną miejscową kuchnię, ale teraz ja marzę o klasycznych tutejszych daniach. Klasycznych nie w sensie tylko Wojwodiny, ale całej Serbii. No i mam klasyki. Mam com chciał, moi drodzy. No po pierwsze, zlatiborski kajmak, czyli doskonały kajmak. I zaraz taką kuleczkę sobie wezmę, gdyż owa kuleczka musi roztopić się na pleskawicy. To za chwilę się roztopi, przejdzie, obejmie swym aromatem mięso pieczone na grillu. To samo mięso, ale inaczej uformowane cevapcici, tylko jedna porcja. Dużo cevapcici, trochę cebuli, ziemniaki pieczone, nie frytki. Ale jakby ktoś nie chciał jeść tego, to ma tutaj doskonałe miejscowe takie bułeczki domowe. Tak, ja chyba wolę coś takiego niż ziemniaki chrupiące. Zobaczcie, jakie fajne. To jest bardzo wspaniała rzecz, już ją znacie z wielu naszych podróży. Republika Serbska w Bośni i Hercegowinie, wszędzie tam, gdzie są Serbowie, jest Karađorđeva sznicla. Ona może być albo cielęca, albo wieprzowa. No i to jest taki właśnie kotlecik delikatny, a ze środka, jak się przekroi, wypływa kajmak. Bardzo mało kalorii. Sałata. Jak ktoś chce szopska, jak ktoś chce serbska. Ja akurat wolę serbską, bo ona jest ostra. Te kawałeczki papryki tutaj, to jest ljuta papryka, czyli ostra papryka. No i w dodatku bardzo porządnie zrobione ze świeżej, ostrej papryki, a nie z papryki pod nazwą feferoni, czyli nie z konserwowej. No i moi drodzy, moje oczekiwania, zdaje się, są spełnione. Klasyka, klasyka, klasyka. Wspaniałe rzeczy, jak temperatura w tej chwili wynosi zaledwie 31 stopni Celsjusza. Czegoż chcieć więcej? Jest gemiszcz, jest soczysta pleskawica, jest obłoczek kajmakowy, jest ta bułeczka, jest serbska sałata. Tak, moi drodzy, tak właśnie miało być. Dobrze jest czasami coś zaplanować i przekonać się, że lubię wracać tam, gdzie byłem już. Kącik partnerski. Podczas pieszych wędrówek powinniśmy pamiętać o kilku bardzo ważnych rzeczach. Doborze odpowiedniego obuwia, zapasie wody, sprawdzeniu prognozy pogody, ale także o ochronie przed słońcem. Partnerem dzisiejszego odcinka jest marka Toupa i jej nowość. Toupa Men SPF 50 spray do twarzy z witaminą C. Odpowiednia ochrona skóry w plenerze jest niezwykle ważna. Ów lekki, niebielący spray zapewnia wysoką ochronę SPF 50 przed promieniowaniem zarówno UV, jak i UVB. Dodatkowo zawiera witaminę C, a wygodna forma pozwala szybko i łatwo aplikować go zarówno przed wyjściem w trasę, jak i w trakcie przerwy w naszych wędrówkach. A zatem warto mieć go pod ręką zarówno podczas codziennych spacerów, jak i podczas wyprawy w góry, gdzie promieniowanie słoneczne potrafi być wyjątkowo dotkliwe. Toupa Men SPF 50 spray do twarzy z witaminą C znajdziecie w drogeriach oraz na stronie toupa.pl. A na stronie tej z kodem Maklowicz20 dostaniecie 20% zniżki. Koniec kącika partnerskiego.
Słońce, choć poranne, pali jak diabli, ale stąd widać idealnie zarówno Nowy Sad, jak i masyw Friuszkiej Gory. Stoję po drugiej stronie Dunaju na skale zwanej nad dunajskim Gibraltarem. To miejsce nazywa się Petrovaradin i słynie z twierdzy. Jakieś umocnienia były tutaj niemal od zarania dziejów, ale dopiero na początku wieku XVIII postawiono tutaj ogromną twierdzę. Ogromną twierdzę wedle projektu najwybitniejszego wówczas inżyniera i specjalisty od umocnień, Francuza Sebastiana de Vauban. I to jest jeden z największych kompleksów fortecznych tego typu w Europie. Wracając jeszcze do owej sprawy generała Sombatej, przypomniałem sobie, otóż wspomniany wcześniej Tibor Czeresz twierdził w książce, chyba ostatniej jego, Zemsta w Baczce, że to właśnie został on tu, w twierdzy petrowaradińskiej, nadziany na pal po wojnie, ale wedle akt procesu został on rozstrzelany. No więc zagadka. Nie wiemy, jak było naprawdę, ale wiemy, że twierdza stoi, nie ma tutaj już żadnego więzienia. Jest to jedna z największych atrakcji turystycznych, moim skromnym zdaniem, nie tylko w okolicach Nowego Sadu, ale w ogóle w Europie. W działającej twierdzy musiał też być garnizon, który w takowej twierdzy stacjonował. A skoro był garnizon, to były również koszary. No i dzisiaj w tych koszarach jest Hopel. Jesteśmy w bastionie Leopolda I i tak się też zresztą nazywa Hopel, który w tymże bastionie działa. No, pewnie szeregowcy spali w salach wspólnych, myśmy prawdopodobnie spali w pokojach oficerskich, dość skromnych w sensie wielkości, z niewielkim oknem, ale za to z widokiem na Dunaj. A tutaj no, mamy część zachowanej struktury z tamtych czasów, no bo to, co jest na ścianach, te plafony, to wszystko musi być oryginalne. I szczerze mówiąc, dla kogoś, kto się interesuje historią, spanie w takim miejscu to jest wielka gadka. Staliśmy przez chwilę na światłach, no ale ta brama jest z XVIII wieku, więc nie miną się w niej dwa samochody. Zwiedzamy twierdzę w sposób amerykański, czyli samochodem. Po pierwsze dlatego, że na zewnątrz jest 36 stopni rano. Po drugie dlatego, że jest to gigant. Owe fortyfikacje wznoszono przez blisko 100 lat i to są 3 pasma umocnień, mnóstwo bastionów, murów, wałów ziemnych. To jest naprawdę ogromna rzecz. Ogromna i w dodatku nie była ona bombardowana, nie była ona zniszczona. To jest dowód na potęgę inżynieryjną tamtych czasów. To już się wydaje, że wyjeżdżamy, ale wcale nie wyjeżdżamy. Opuszczamy tylko górną część twierdzy. To się w zasadzie zdaje nie kończyć. Gibraltarska skała to jedno, a Gibraltar nad Dunajem to drugie. Petrovaradin. Prawdziwym cymesikiem jest też Podgrodzie, no chyba tak trzeba powiedzieć, gdyż nie ma w języku polskim słowa podtwierdzę albo też podfortecze. Kompletnie zachowany, osobny, maleńki miejski bycik z XVIII wieku, czyli osada zwana Gradicz, leżąca u stóp twierdzy, pełniąca niegdyś funkcje zarówno wojskowe, ale i cywilne, no bo ktoś musiał dla tych żołnierzy piec chleb i robić różne inne rzeczy. No więc wszystko jest tu oryginalne. Jedynym dyskomfortem dla zwiedzających jest ruch na tej drodze, ale to jest niestety główna droga Nowy Sad, Belgrad. Tutaj zaraz mamy most na Dunaju, no i droga do Belgradu, ale cała reszta, architektura, latarnie, układ ulic, dachówki, to jest wszystko
XVIII stulecie i powiadam wam, to wygląda zacnie. A w dodatku nie jest to skansen, tu żyją ludzie. Wyjechaliśmy z miasta, jesteśmy 20 parę minut od niego, ale ciężko jest siedzieć wśród murów w takim upale. No i postanowiliśmy, że będziemy jechać wzdłuż Dunaju, wzdłuż jego południowego brzegu. W tym miejscu rzeka nie jest granicą, Serbia jest po obu stronach Dunaju i po obu stronach jest Wojwodina. I zupełnie przypadkiem trafiliśmy tutaj na niezwykłe dni. No bo wczoraj prezydent Serbii Aleksandar Vučić ogłosił, że przedwcześnie zakończy swoją kadencję. Złoży urząd, jeszcze nie powiedział kiedy, ale że złoży wcześniej i rozpisze nowe wybory. To jest efekt wielomiesięcznych protestów po tym, jak zawalił się fragment dworca w Nowym Sadzie i zginęło 16 osób. To było wczoraj, a dzisiaj, 28 czerwca, wedle kalendarza gregoriańskiego, mamy rocznicę bitwy na Kosowym Polu, czyli Dzień Świętego Wita, Vidovdan, czyli niezwykle ważne serbskie święto. A jedziemy tędy nie tylko ze względu na delikatny wiaterek od rzeki, ale również, a może nawet przede wszystkim, ze względu na to, że tutaj przy Dunaju są czardy, czyli restauracje rybne. No i to jest jedna z nich, spróbujemy tam się dostać. Jesteśmy w wiosce Banosztor w Czardzie o nazwie Plavi Dunaj, czyli nad pięknym, modrym Dunajem, jednym słowem. Mamy wiejski festyn z powodu święta i tłumy ludzi w Czardzie, tu jest ich kilka, ale udało nam się wbić. No i teraz jako uważny świadek historii gastronomicznej, żeby mieć porównanie tego, czego było multum w poprzednich odcinkach, czyli na Węgrzech holas, lew barani, w Barani, w Slawonii, w Chorwacji fish paprikasz. Tutaj poprosiłem o riblią juchę. No i moi drodzy, zobaczcie, co to jest. To jest praktycznie to samo. Przetarta cebula, mnóstwo papryki i rybny wywar. Różnica jest taka, że w tej zupie mamy 3 rodzaje ryb. Mamy mianowicie szczupaka, karpia i suma. Szczupaka nie było ani na Węgrzech, ani w Chorwacji. Tu jest sum. Sum w dzwonkach, smażony. Do tego bardzo przyjemnie wyglądająca sałatka ziemniaczana. No i 2 klasyczne sałatki miejscowe, czyli szopska, miejscowa, a zatem z Bułgarii, bo stamtąd się ona wywodzi. No i syrbska, ale taka syrbska liuta. To wszystko, co tutaj jest, to ostra papryka. Nie żałowali tego. Ale najważniejsze dla mnie jest to wiwisekcja zup naddunajskich rybnych. Czysta poezja. Nawet nie będę obcierał ewentualnych paprykowych wąsów. Moi drodzy, to właśnie tak jest. Zmieniają się kraje, przekraczamy granice, ale jeden region, niezależnie od tego, dobra, obetrę sobie te wąsy, ale niezależnie od tego, jaką granicę przekraczamy, to w danym regionie kuchnia łączy. Moi drodzy, no to jest coś, co wręcz ubóstwiam. Ale zanim wezmę do ust kawałek ryby, dla dobrego apetytu troszeczkę liutej papryczki. Za chwilę strugi potu, gorąca zupa, mnóstwo papryki. Tak właśnie pachnie, smakuje ta ziemia, niezależnie od państwowych granic. Wojwodino, jesteś również w moim sercu.